Cześć! Dzisiaj chyba najtańszy wykrywacz, detektor, jaki udało mi się kupić. Kosztował w promocji około 32 zł na AliExpressie. Jak poradzi sobie i jak wypadnie w porównaniu z prawie 10-krotnie droższym, chociaż też budżetowym, modelem Boscha? Dzisiaj szybkie porównanie tych dwóch urządzeń przeznaczonych do domowego czy amatorskiego użytku. Na początek próba na stole. Drewno przykryte pleksą, aby było widać, jak to działa. Wykrywanie prawidłowe, a tani dodatkowo wskazuje poziom sygnału. Przykrywam płytką ceramiczną i zobaczmy, jak się zmienią nasze odczyty. Tu już sygnał jest wyraźnie słabszy, a to przecież tylko płytka. Bosch natomiast wskazuje wyraźnie, ale przez brak wskaźnika poziomu nie jest to zbyt precyzyjne. Teraz coś trudniejszego. Pusta rura PP do wody. Czy dadzą sobie radę? Tani wykrywacz? Żadnej reakcji. A Bosch? Wykrywa przez pleksę. Sprawdzę teraz przez płytkę. Bosch wykrył jakiś obiekt. To dobra wskazówka. Przewód pod napięciem. Tani detektor wykrył precyzyjnie, a Bosch? Wygląda na to, że Bosch wykrywa więcej niż jeden. Przewodów w tej okolicy jest sporo, co może wpływać na odczyty. Sprawdźmy teraz pod płytką. Wskazania taniego detektora są słabe, a Bosch całkiem precyzyjnie wskazał miejsce. Przewód bez napięcia. Tani detektor nic nie wskazał. Bosch wskazał metal, chociaż mało precyzyjnie. Pod płytką też mało precyzyjnie, ale jednak coś wskazał. Ściana murowana. Sprawdzam nad łącznikiem oświetlenia. Tani detektor wykrył jeden przewód, a Bosch wykrył dwa. Który ma rację? No przydałby się trzeci detektor. Ściana działowa z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
Tani detektor wykrył profil, a Bosch dodatkowo zasygnalizował coś jeszcze. Niestety nie wiemy co. Jakie są jeszcze różnice? Bosch ma kolorowy dotykowy wyświetlacz i może wykrywać 2 z 3 kategorii materiałów jednocześnie i pokazywać co wykrył. Tańszy ma za to wskaźnik poziomu, czego w tym modelu Boscha niestety bardzo brakuje. Tani detektor jest znacznie mniej czuły i wykrywa jednocześnie tylko jedną kategorię, za to jest mniejszy i poręczniejszy. Czy taki tani detektor może być użyteczny? Wiele może wykryć i to nawet precyzyjniej niż droższy. Ale nie wszystko wykryje, np. rury czy przewody bez napięcia. To i tak lepsze niż nic, albo lepsze niż sprawdzanie wierców. A Bosch? Mam wrażenie, że momentami jest zbyt czuły, mniej precyzyjny, ale za to wykrywa więcej. No i brakuje wskaźnika poziomu. Właściwie to dobrze mieć oba, poniekąd się uzupełniają. Ale też trzeba pamiętać, że nie wszystko wykrywają. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.